No słuchajcie, końcówka jest ciężka. Follownik stwierdził, że nie ogarnia tematu i zapiął bypass, także już mu tutaj pyk, ma do końca dojechać na baterii. No niestety już te kilka godzin na tym obciążeniu, to fałki trochę mało i stwierdził, że jednak nie ogarnie tematu. Musi ogarnąć, łaski nie robi żadnych. 116 A z baterii. No myślę, że za chwilę zwolni elektryk. Mam 18 kWh, tam już prawie nabity, także powinien zwolnić to ładowanie. Już tyle wytrzymał, to i to musi ogarnąć. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, marzec się kończy i pogoda wyskakuje. Cały tydzień ma być słonecznie, trochę pochmurnie, ale słonecznie, ale dzisiaj ma być bezchmurny dzień. Dlatego zapraszam Was na kolejny nudny film o uzyskach z dwóch solar trackerów 3,85 kW, 5 kW, czy będzie rekord tego roku. Jak się zachowują kolektory słoneczne, rurowe, heat pipe właśnie już na tych temperaturach. Dzisiaj ma być około 10-12 stopni, także dla kolektorów dobrze, dla fotowoltaiki już nie bardzo, bo jednak te panele będą cieplejsze. Ale i tak jestem ciekaw, czy moja instalacja do magazynu niskonapięciowego pobije rekord, czy nie pobije rekordu. Oczywiście będę musiał ją wspomóc ładowaniem auta elektrycznego, bo na pewno tego nie pomieszczę w tych bateriach, co mam. No już trochę poświeciło ostatnio i nie zmieści się, a z 10-11 kWh będzie na pewno. Także trzeba będzie się wspomagać elektrykiem, a ja się jeszcze dzisiaj jadę nim przejechać. A to już w tym materiale pokażę, bo właśnie mi się kreski pokazały, także pakuję powerbanka, muszę zobaczyć, ile teraz mi zrobi. Jeszcze bez, że tak powiem, no już na kreskach, nie? Już nie pokazuje zasięgu, także ile jeszcze zrobię, to się muszę to póki łatać w koło i będę w niego pakował. Zobaczymy, ile wejdzie do niego. Także przejdźmy się wstępnie, jak to już, słuchajcie, oj, świeci. O, kogut musi być na na wizji, nie, na foni. No i teraz zobaczymy, ile ta instalacja wyprodukuje. 800 W pik, tylko widzicie, na razie jeszcze nie jest w słoneczku ta instalacja. Huczy. Słychać go już z daleka. Huczy. Muszę kartkę zmienić, bo mamy tutaj już prawie 18 kWh. Doszła jedna bateryjka, ale tak użytkowo mi się wydaje, że 17,5 będzie test też pojemności tego magazynu. Bo jest parę słonecznych dni, to na pewno zrobię. I tak, zaczynamy od niskonapięciowego. No, musimy przebić wynik 12 kWh. Z tego co pamiętam, chyba lepszego raczej nie było. Sprawdźmy jeszcze. Nie było, a to już na pewno nie mogło być. Także jest 12 kWh jest do pobicia, teraz jest 2 kWh. Materia sobie fajnie lata. Tak widzicie tutaj. No a dzisiaj jest cieplej. Wczoraj jak trochę powiało, było zimno, to tutaj szło w instalacji 2,4 kW, szło 2600-2700 W. Dzisiaj idzie tylko 2100, także no słabiej. Ale zobaczcie, 70 A pakuje. Mamy 7 baterii. I ta, co jest monitorowana, pokazuje 9,5 A. Także wszystko by się nam zgadzało. Średnio 9-10 A na jedną baterię przy takim rozłożeniu. A może sprawdźmy, jak już tu jesteśmy, to sprawdźmy. Gdzie ja mam? Tutaj mam. Kolejny nudny film, jak to mówią. DC. I mamy. Będę Wam mówił 9,77, 9,78, tu jest też 78. O, te biorą 11, 10. Oj, teraz wyrwę 11.
Tamten pająk wciąga 11, ten wciąga po 9. Tutaj jest troszeczkę dalej. Tak to działa, ale powiem wam, nie ma problemu. Jak tamte się dobiją, to wtedy w te będzie pakowało. Także tutaj się nic nie dzieje. To jest 1 amper, czy w tą, to nie robi różnicy na takiej ilości baterii. Także tutaj lecimy z tematem i co dalej? Jeszcze tak, wysokonapięciowy, ale już prawie full. Nie mam gdzie go zużywać. Trochę pompa ciepła pochodzi, inne pierdoły i zobaczcie, już prawie nabity do pełna. Na falowniku będzie więcej widać. O, to też 7:38, widać, że jest ciepło dzisiaj. To słońce już nie jest takie ostre jak wczoraj. Wczoraj było takie ostre, jak czyste niebo było niebieskie. No tutaj 8,5 kW szło cały czas. I tak, 5 kW daje 4,29, a 3,85 kW Solar Tracker daje nam 3 kW. Bateria już ogranicza. Jest tak ustawione, zapomniałem jak się to nazywa, urządzenie, które z EWS-a rządzi sofarem. Powiem wam, wyleciało mi z głowy, ale chcę przypomnieć, co wam powiem. I jak już jest bateria naładowana na 96%, to ogranicza do około 16-17 A, żeby już tak ładowała się trochę bardziej powoli przy samej górze. I dzisiaj zobaczcie, już godzina która? No 8, nie? 11 kWh z 2 Solar Trackerów już wbite, także no myślę, że 60 będzie minimum. Zużyłem 9 kWh, z czego z sieci kWh i poszło z baterii 5. Baterii 7 praktycznie pełna. Teraz będzie tak dobijało ją na spokojnie, aż ją dobiję do pełna. Ale w tym miesiącu, zobaczcie, bardzo ładnie. Już zaczyna ten magazyn, że tak powiem, jak to mówią, mieć sens. Bo przy zużyciu 835 kWh z sieci mam tylko 371, to już jest około 40% zużycia. No dobra, zobaczymy jak to będzie leciało dzisiaj. No i jeszcze trzecia rzecz, słuchajcie. Trzecia rzecz jeszcze. Kolektory. Kolektory ruszyły z temperatury 37 stopni. 37 stopni było rano na zbiorniku, specjalnie patrzyłem, ale już zdążyło dobić. Czyli tak, na kolektory ze zbiornika z wężownicy idzie, ważne, drugi zbiornik, którym to był, bo nie wiem, ten jest tu. To jest temperatura tego 500 litrowego zbiornika, tego dużego, to jest zbiornik, to jest zbiornik 500 litrowy buforowy, tu jest zaworek 3-drogowy, tutaj wężownica się dołącza, wyłącza i w tym zbiorniku jest 14 stopni, bo dzisiaj na pewno będzie w niego ładowane. Bo nie ogarnie ten, co jest tutaj, na pewno 300-litrowy. I tak, 33 stopnie leci na kolektory. Pierwszy kolektor podnosi na 53, drugi na 63 i trzeci na 73 stopnie, czyli o 10 stopni. Znaczy tutaj więcej, nie? Bo to mamy 33, 53 to o 20, tak? A później już po dyszce podnosi. Idzie bardzo równo, także widać, że rury są wszystkie sprawne. I tu jest układ właśnie kolektorów. Tak jak wam mówię, wchodzi nam temperatura, wchodzi do kolektora, wychodzi z pierwszego, wychodzi z drugiego, wychodzi z trzeciego. Jak nam się tu zbiornik zagrzeje, na powrocie wężownicy tutaj będzie 56 stopni. Zawód 3-drogowy się przełączy i zaczniemy ładować ten 500 litrowy zbiornik wężownicą. Wychłodzi się, układ stanie i tak się będzie włączał, wyłączał. Tak w kółko. Dobra, widzimy się gdzieś tak koło południa, czyli około 11:30 to jest to południe, takie południe. Zobaczymy co a teraz co? Ładuję powerbanka i jestem ciekaw ile zrobię na tych kreskach. No i wam też to pokażę. No i dobra, słuchajcie, tyle zjechałem do domu, to mi się te kreski włączyły, także będę miał już pewność, że zaczynam od samych kreseczek. Przebyte kilometry mam ustawione, powerbanka zapakowałem. Teraz jest, słuchajcie, 8 stopni. Na rano był przymrozek, także baterię mam wyziębioną i dla mnie to jest ważne, bo jak się teraz na tej baterii zrobię na przykład 5 km,
to później jak będzie ciepło, to ja zrobię 10 albo i więcej, jak będą ogniwa cieplejsze. Teraz na pewno tam mają po 1-2 stopnie, nie więcej. Jakieś OBD może kupię, to będziemy to obserwować. Ale co, teraz ruszam na spokojnie tutaj po wiosce, nie nerwowo. Ja już wiem mniej więcej, bo raz test zrobiłem, ale to było takie zimno i baterie, no to auto wtedy było świeże, nie jeżdżone. Teraz trochę się ta chemia poruszała, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. No słuchajcie, dojechałem nawet do domu. Udało się przyjechać 11,2 km. 5 km jak przejechałem, zaczął mi ograniczać do 17 kW moc. Myślę, chyba już końcówka, no ale tutaj w koło wioski jest równo. Średnią prędkością tak się trzymałem 50 na godzinę i kolejne 5 km objechałem na tej, że tak powiem, obcince i wtedy obcięło mi już do 4 kW, także jak się rozbujał, to jechał. Jeszcze zrobiłem na tym 1 km i jeszcze jedzie. Tylko już nie chcę kombinować, bo to nie ma sensu. Także dychę mam pewną, jak jest zimna bateria, a jak będzie ciepła, no to powiem wam, będzie lepiej. Ładowarka zapięta, 13 A nastawiłem, także 2,9 kW leci. Dlaczego 2,9? Bo nie chcę za bardzo obciążać falownika. Ja mu wystarczy 3 kW na spokojnie. I tak jeszcze z baterii wyciągam 34 A. Ale ma sobie dać radę, dzisiaj bardzo ładna pogoda, także magazyn by był pełny, a tak się tą energię wykorzysta bez żadnego problemu. I tutaj ostatnia bateria. Widać, jak sobie ładnie pracuje, ogniwa, wszystko. Także bardzo fajnie to sobie leci. Ile już dzisiaj nabiło? Oczywiście z niskonapięciowym, o widać zużycie, też skoczyło na 3 kW. Dzisiaj już mamy, słuchajcie, 3,5 kWh. No, do rekordu jeszcze daleko. Słuchajcie, mam idealne warunki. Te chmurki jeszcze nie doszły. Cały czas było fajnie jasno. Chodzi o właśnie kierunek i kąt instalacji. To jest południowy wschód, kąt 55 stopni. I teraz praktycznie 9:40 i pod tym kątem idealnie pada prosto i bezpośrednio na instalację idealnie pada prosto. Dodatkowo temperatura też nie jest za wysoka. Już zobaczmy, jaka temperatura. Lekki wiaterek i to, słuchajcie, robi robotę. No już mamy 9, prawie 10 stopni, ale czuć taki chłód, a tutaj jest 2,4 kW. Ciśnie 2500-2550 bez żadnego problemu. Także jak są warunki, to ciągle będzie pchało ponad 100%, żeby nie było. Ale zobaczmy przy okazji, jak się spisują gridowe instalacje, że tak powiem, albo solar trackery już o tej godzinie. No i tutaj też razem tu jest 8850 W, także prawie 100% idzie, tylko że tu mamy dwie różne technologie i z 385 idzie 3,7 kW, bo tu już są panele 8-letnie, a tutaj mamy panele teraz 3-letnie, no prawie 4-letnie i tutaj idzie 100% z 5 kW idzie 5,06. Także tutaj jest bifacja, ale tutaj jeszcze są monokrystaliczne stare panele, ale bardzo fajnie to sobie daje radę. No i magazyn już prawie pełny. Widzicie, 9:40. On tak naprawdę już się już jest 100%, ale nie patrzcie się na procenty, bo tutaj jedziemy do odcięcia przez baterię. Tam chodzi o woltaż na ogniwach, także on jeszcze dobija. Jeszcze tutaj 1,8 kW dopycha, także dobije go do samego pełna i się wyłączy i będzie czekało. A my co? Lecimy dalej. No i mamy południe. Chmurki pouciekały. Już nie straszą, ale powiem wam, chłodno. Chłodny wiaterek, także no produkcja to na plus, ale no wyjść nawet tak w polarze to nie za bardzo. Takie zdradliwe to powietrze, no ale lecimy z tematem. Słuchajcie, trackery gapią na południe. Tak, takiemu to dobrze, nie? Tak, desmonko, fajnie, ja to lubię. Takie ciepełko, nie? Nie jest mi telefon. No i
No tu się dzieje też. Także zobaczmy, co się dzieje. Chmurek. Kangur się ładuje i już ta instalacja też zaczęła działać. Ile już poszło kangura? No już 9 kWh dopchane w kangurka. I tak, ciśniemy. Ja nie cisnę, oni cisną. Zobaczcie, jeszcze 2,1 kW idzie. Przypominam, że ta instalacja jest na południowy wschód, także już słońce od niej ucieka. Co tutaj, słuchajcie, widać po wykresie, jak widzicie, to na czerwono to jest wykres produkcji, a to na zielono to jest wykres poboru mocy, także już pod 3-2 kW nawet podskakuje, jak jeszcze dochodzą jakieś urządzenia. No i na razie ciśnie mocno. Słuchajcie, mamy już, uda mi się trafić, uda się. Już jest produkcja 10,6 kWh, także bardzo fajnie to idzie. Tak jak Wam pokazywałem, produkcja zmalała, pobór zaczyna nam rosnąć, ale doszły też te panele, dwa z boku i już idzie 18 A. A 18 A to jest w tym momencie 471 W, czyli jakieś tam 55% idzie z tych dwóch paneli. No niestety niekorzystny kierunek południowo-zachodni i kąt też niekorzystny, ale idzie i produkuje. Już patrzcie, te brązowe kreseczki, także mamy już no prawie kilowatogodzinę. Zawsze to coś nabiło. Teraz tak, wysokonapięciowy nabity podkorek, wróć. O, już mamy 100% i on się tak układa, tylko żeby Wam to w miarę pokazać. O, on się układa, zobaczcie. Mamy tutaj 4,1 V na ogniwach. Można by było jeszcze delikatnie podnieść, ale na razie zostaje tak jak jest. I 14 mV rozjazdu, także bardzo ładnie to się tutaj sprawuje. Przypominam, magazyn 40 kWh na modułach Tesli. I tak, i ciśnie. Słuchajcie, tutaj nie ma żartów, ciśniemy dalej, tego widzicie. Do baterii sobie tam jeszcze układa, na resztę idzie w sieć, bo już nie ma gdzie tego upchać. Także niestety nie było słońca, brakowało w baterii. Przyszło trochę słońca pełne, nie ma co z tym robić. To jest normalnie porażka. Ale zabawa trwa dalej. I słuchajcie, już mamy 41 kWh już z tych dwóch solar trackerów nabite o godzinie. A 12 jeszcze nie ma. I dzisiaj moje zużycie 14, do sieci już oddałem 19. No i w baterię wpakowałem 13. Te 5 to z rana z baterii wyciągnąłem. I zobaczcie, 5 kW dalej prawie na 100% idzie. Nie odpuszcza nic. Warunki pogodowe są na tyle dobre, że jest taki chłodny wiaterek i robotę robi. A ta 385 kW idzie na 3600 W, bo tu są panele starszej technologii. Ale też daje radę elegancko. No i tak jak mówiłem, bateria się układa, coś tam sobie dobija, odbija, kombinuje. I tak, i układ solarny. Solarny układ już pakuje w drugi zbiornik. Takie przerwy mam, bo teraz to będą takie cykle. Zobaczcie, w drugim zbiorniku już jest 18,5 stopnia, tak, to jest ten termometr, żeby ja się tutaj nie robnął, tak. 18,5 stopnia już jest w tym 500 litrowym zbiorniku. I układ cały teraz w tym momencie stanął, bo się rozładował temperaturowo. A nie, już się pompa obiegowa z powrotem włączyła. Teraz tak mam to ustawione, że wyjście z kolektorów glikolowe nie przekracza mi 80 stopni. Jeśli się między drugim a trzecim pojawi 75, o zaraz zobaczycie. Już poczekamy, niech rośnie ta temperatura, by się ruszyło. Pach, włącza się tutaj. Włącza się druga pompa obiegowa, która się znajduje tam. I tak, i teraz już na tym zbiorniku, teraz w tym momencie mam 64 stopnie. Tak jest. I tutaj na wylocie mam z wyżownicy, no jak się ruszy, to już będzie ponad 56 stopni. I tak, teraz jeśli jest między tym a tym kolektorem 75 stopni, pompa obiegowa już podgania wszystko i zaczyna się układ po prostu ruszać. Tutaj jak się pojawia na powrocie 56 stopni, zawód trzydrogowy się otwiera i pcha już nam to wszystko tutaj. Także już ochrona działa dzisiaj cały czas i
wychłodzi, wyłączy się i tak w kółko. Już się wyłączyła, bo pompa jest nastawiona na histerezę tylko 2 stopnie, czyli od 76 do 74. No i widzicie, wychłodziło, teraz wszystko ładnie. Druga pompa się włączyła, już ta główna, ona ma około 5 litrów na minutę przepływ i ona sobie na spokojnie będzie tutaj teraz mieszać. Tutaj ten czujnik temperatury jest tam położony gdzieś tam, zobaczy temperaturę na powrocie, włączy zawór cyrykowy, przemiesza przez ten zbiornik i leci sobie dalej. Także system się sprawdza. W tym zbiorniku 300-litrowym już nie mam za wysokiej temperatury, bo ja nie mam tutaj żadnego zaworu mieszającego, też żeby sobie ładnie poparzyć. U mnie wszyscy w domu wiedzą, że jest gorąca woda, jak słońce świeci i jak się kranów używa, także nie ma problemu. A ładuję w ten drugi zbiornik, bo prosty temat jest, że jak ładujemy niższą temperaturę i na kolektorach jest niższa temperatura, jest większa sprawność, najprosta. Dobra, lecimy dalej, bo ten film znowu wyjdzie godzinowy. Jak to u mnie. No i już mamy godzinę 14. Także takery cały czas w słońcu. Ale tu jest taka sytuacja, że już słoneczko, widać tutaj po cieniu, po słupkach słońca już praktycznie pada od tej strony na instalację. Czyli kolektory już za bardzo nie popracują, ale fotowoltaika też za bardzo nie popracuje. Tylko że tutaj są panele bifacjalne. Konstrukcja nie jest zrobiona pod bifacjal, ale coś takim białym jest wysypane i jakieś światło tutaj od spodu wpada, także zawsze tej energii troszeczkę złapie. Ale ta instalacja teraz powinna dawać swoją pełną mocą, także zobaczmy, ile teraz idzie z tych dwóch paneli. 800 W, co tutaj jest. No i elektryk się ładuje i falownik już jęczy mocno. O, już mamy nabite, słuchajcie, 15, prawie 16 kWh. I tak, pierwsze co tu się dzieje, że ciśniemy 3 kW, jeszcze żyje, że tak powiem. Już 90 A z baterii ciągnie, bo z paneli idzie i jeszcze 900 W. Od spodu też coś tam na pewno dobija. Także tutaj spokój, cisza. Lekko tam ciepły hebelek jest, to się mu nic nie dzieje. Andrzejku, za chwileczkę. I tak, tutaj to mamy te 800 W panele. Z nich mi leci teraz chłopak uparł. Z nich mi tutaj leci teraz 25 A, 665 W. Czyli doliczyć do tego 600 W, to 1500 W leci, tylko ja muszę to wepchać, od razu jest pobierane przez przewody na pewno, wyciągane, te 25 A do tych 90, co tutaj jest wciągnięte, dlatego mi się cały czas fajnie trzyma, 26,3, nie spada i na spokojnie auto naładuje, bo tam pewnie jakieś 3 kWh więcej nie wejdzie, no zobaczymy. I już się udało, zobaczcie, nabić 2 kWh z tego kierunku południowego zachodu. I teraz ten, co tutaj nafikał, odświeżymy go. No i zobaczcie, mamy ponad 14 kWh, także jest nowy rekord, elegancko nabiło. I ciśnie, jak widzicie, pod 3,2 kW cały czas ciśnie, nie odpuszcza. To jest przesunięcie o godzinę, ale tu już mamy, tak liczyć od 10, no to już 4,5 godziny ciśnie. Zielone to jest pobór, a czerwone to jest produkcja, jaka idzie. Także bardzo fajnie to sobie tutaj, słuchajcie, śmiga. Teraz tak, ile z trackerów nabiło, bo tam idzie, nie rezygnuje. Trackery cisną cały czas, 8 kW, 8,2 kW leci. No, bateria nabita na full, także wszystko idzie w sieć. Wróć. Ile mamy? O kurde, 60 kWh, także to dzisiaj 70 pewnie jeszcze będzie, a może i nawet więcej. Powiem wam, nie spodziewałem się. Fajna pogoda, wiaterek robi robotę. Jak widzicie, co poszło, gdzie poszło na ten dzień. I kolektory słoneczne. Układ już, mówię, taktuje i to bardzo mocno. Bardziej mnie interesują teraz już temperatury na zbiornikach.
Tutaj na zbiorniku jest, wróćcie, 67 stopni jest w 300-litrowym zbiorniku. Tu było chyba 14, tak? Z 14 podrosło do 27 stopni. I powiem wam, chyba już, może jeszcze z jeden cykl zrobi, tam do 27, może 28, no zobaczymy, nie? Także tak to leci. Przyszła chmurka, słońce i tak od boku i żarty się skończyło, leci 120 A, cisnę dalej. Na instalacji 25,8, 5,9, także nie ma źle, trzyma elegancko. To 125 A podzielić na 7, no nawet 20 nie ma na baterii. No słuchajcie, końcówka jest ciężka, Following stwierdził, że nie ogarnia tematu i zapiął bypass, także już mu tutaj pyk, ma do końca dojechać na baterii. No niestety już te kilka godzin na tym obciążeniu, to fałki trochę mało i stwierdził, że jednak nie ogarnie tematu. Musi ogarnąć, łaski nie robi żadnej. 116 A z baterii. No myślę, że za chwilę zwolni elektryk. Mam 18 kWh, tam już, no, już prawie nabity, także powinien zwolnić to ładowanie. Już tyle wytrzymał, to i to musi ogarnąć. Tak go cisnę, to trzeba zobaczyć, czy coś co nie grzeje. 120 A leci. Najważniejszy to jest tutaj, 25 stopni ma. Hebla nie mogę zobaczyć za bardzo. Łap tam punkt 50 łapie, z tego 60 stopni dopatrzę. No jest jakaś pomyłka. 25 stopni, tutaj więcej nie ma nic. Cisza, spokój. A ciśnie, nie odpuszcza. Przewód, którym leci, o, tutaj leci tym przewodem, te 3 kW cały czas. 14-12 stopni ma, kamera cieplejsza od niego. Nic się nie dzieje. Ładowarkę jeszcze zobaczmy. Ładowarka 24 stopnie. Także żyje. Trochę śmierdzi, izolacja, ale magazyn ogarnia. Znaczy magazyn. No magazyn ogarnia temat. No powiem wam, już się zacząłem pomału martwić, bo tutaj już było 25,2, jakby mi spadło do 24 V. Znaczy on by ciągnął dalej w dół, gdyby się zaczął już drzeć, falownik zacząłby cudować, ja to mówię. Ale już ładowarka zwalnia, także wszystko zaczyna oddech, że tak powiem, łapać. Kolektory na dzisiaj już zakończyły pracę. Zbiornik 300-litrowy 66 stopni, a zbiornik 500-litrowy ma 28 stopni. Tutaj jest czujnik po środku, tam jest kapilara taka dosyć długa. Także no się zdziwić nie zdziwiłem, ale wchodzi tej energii i no przyda się ten nowy zbiornik tutaj, który ma być około 800 litrowy, bo będzie gdzie tą energię z tych kolektorów pchać. Tak jak w dzisiejszy na przykład dzień tą energię zamiast zapchać w tamten zbiornik, to ona by sobie tutaj poleciała właśnie do tego z CO i bym wykorzystał energię z kolektorów też do ogrzewania później na wieczór domów. Pompa ciepła też, żeby nie musiała sobie taktować, innych rzeczy robić. Także już ten zbiornik nowy będzie miał duży sens przy takiej właśnie pogodzie. A i przy okazji auto elektryczne się naładowało, tylko zwinąłem ładowarkę, będzie o tym osobny też materiał. Wciągnęło 21 kWh, także nominalnie jak tam jest 22 kWh bateria, fabrycznie ja do tej pory obsługiwałem jakieś 16, czyli jakieś 18 jest. Tej baterii nic kompletnie nie jest, może tam straciła z 1 kWh poprzez te 12 lat, jak no, ze starości, że tak powiem, nie? No i dobra, fotowoltaika szczepyka, także czekamy na wieczór. No i tyle produkcji na dzisiaj, słuchajcie, jest rekord,
15,1 kWh z takiej instalacji, 2,4 kW na południowy wschód. Także mi się wydaje, że wynik bardzo dobry. A w miesiącu już jest 130 kWh, także bardzo ładnie to wygląda. Jakby nie było 7 godzin ciśnięcia, nic takiego konkretnego było. Tutaj też widać wykres niebieski jest od ładowania baterii, a zielony od razu ładowania w bamperach. No, końcówka była ostra, aż było czuć kable, że śmierdzą, ale dał radę falownik, bez problemu żadnego. Do tego nam dochodzi jeszcze tutaj 2,9 kWh z tych 800W paneli, to też jest rekord tej instalacji. Powiem Wam, bardzo fajnie to leci. I widzimy, co nam dzisiaj trackery nabiły. No, bo tu już będzie ciekawie. 8,85 kW. Dzisiaj natłukło nam 76 kWh, z czego 47 trzeba było wepchać do sieci, bo w baterii zmieściło się tylko 14. A teraz już się zaczyna ciągnięcie z baterii. Już jest 95%. To jest ta końcówka właśnie, co się tak delikatnie ją dobija. No nic, biorę się w Excela, wbijam, jak to wyszło. No i pasuje to wszystko podsumować. Także najpierw produkcja, ile wyszło z 1 kW instalacji. Także mamy 2 solar trackery 8,85 kW. Moc instalacji, kąt 40 stopni, podążanie od wschodu do zachodu. Produkcja 76 kWh, co nam daje 8,6 kWh z 1 kW instalacji. Później 2,4 kW, kierunek południowy wschód, kąt 55 stopni. Produkcja 15,1 kWh, co nam daje 6,3 kWh z 1 kW instalacji. I ostatnie to jest 2 panele 0,8 kW pika. Produkcja 2,9 kWh, co nam daje 3,6 kW z 1 kW instalacji. Kilowatogodziny z 1 kW instalacji, także tak to się, słuchajcie, spisuje. I tak, monitoring mam pełny przy baterii wysokonapięciowej, przy tym falowniku. Przy niskonapięciowym niestety nie mam, ale już niedługo daję, poprawię tą sytuację. I słuchajcie, tak, teraz do baterii poszło 14,6, z sieci, znaczy do sieci poszło 47,6, no niestety bateria była wcześniejsze dni napełniona, więcej nie dało rady. Autokonsumpcja 13,8 kWh i tak z baterii 10,3 to już jest na zużycie, wchodzi z sieci 1,9, co nam tak, autokonsumpcja 13, 10, 1,9, co nam daje 26 kWh, no bo się już tutaj zakręciłem. I dodatkowo jeszcze na niskonapięciowym z sieci poszło 0,5 kWh, czyli utrzymanie falownika i coś tam szarpnęło trochę. Sami widzieliście na filmie, że trzeba było ratować sytuację. Akurat dobrze, że tam byłem w okolicy. I tak, tutaj mamy zużycie 23,5 kWh, czyli całe na ten dzień zużycie to jest 49,5 kWh. Na ogrzewanie, czyli pompy ciepła, klimatyzatory poszło 15,5 kWh. Auto elektryczne wciągnęło 20,9 kWh i reszta cała domu to jest 13,1 kWh. I tak, kolektory, czyli zbiornik 300-litrowy podniesione było z 37 do 66 stopni, zbiornik 500-litrowy podniesione było z 14 do 28 stopni, średnia temperatura 5,9, średnia prędkość wiatru 5,4 km na godzinę. I teraz tak próbuję wyliczyć kilowaty, ile się w zbiorniku znajduje. Tak przyjmijmy, że podniesienie o 1 stopień 1000 litrów to jest 1 kWh. To tak tam wychodzi 1,1, ale tak już policzmy na okrągło. Czyli przy zbiorniku 300-litrowym wychodzi mi podniesienie właśnie tej różnicy, to jest 8,7 kW energii w tym zbiorniku. Myślę, poprawcie mnie jak coś źle liczę. A przy 500-litrowym z tej różnicy wyszło już 7 kW energii, czyli razem daje nam to 15,7 kW energii wpakowane w tą wodę, odzyskane z kolektorów. Powiem Wam, no tak jeszcze dajcie znać w komentarzu, ale to jest ciekawe porównanie, bo instalacja 2,4 kW zrobiła 15,1 kWh energii, kolektory wpakowały 15,7 kWh,
a zajmują tyle samo miejsca co panele, bo jakbym ściągnął te 3 kolektory, to tam bym mógł wsadzić 6 paneli i by wyszło 2,4 kW, także to jest bardzo dobre, słuchajcie, porównanie wyższej sprawności kolektorów. No w tym momencie wychodzi, że ta sprawność jest praktycznie taka sama, tylko weźmy pod uwagę to, że tutaj już jest energia przekazana bezpośrednio i tu mamy tylko pompkę obiegową i sterownik, a tutaj jak widzicie mamy panele, mamy falownik, mamy baterię. Później, żeby to przetworzyć to w grzałkę, to by było 1:1, to by wyszło mniej na pewno kolejne straty. Przez pompę ciepła wyszłoby więcej, wyszłoby około 25 kW wsadzonej, tak jakbym straty policzył, to ja tak liczę na okrągło, także cała maszyneria od strony fotowoltaiki, a tutaj tylko pompka i sterownik. Czyli kolektory nie są takie złe, tylko trzeba się z tym obchodzić, no i trzeba mieć duży zbiornik do tego wszystkiego. Także tak to mniej więcej wygląda. I tak to, słuchajcie, wygląda. Kupę baterii, kupę magazynów, wszystko nabite do pełna i dalej trzeba oddawać do sieci. Nie ma gdzie tego upychać, to by trzeba było mieć 200 kWh magazyn. To też bym go do pełna naładował wreszcie, bo to co to jest z takich trackerów? 4 dni dobrej pogody i magazyny nabite do pełna i dalej oddajemy w sieć. Nie ma niestety złotego środka, ale troszeczkę się można poratować tymi bateriami, jak widzicie. Ja tutaj ten niskonapięciowy, no będę go wykorzystywał ile się go da. Jak widzicie, już dejak przyjechał. Jeszcze muszą mi przyjechać kable, rozłączniki, inne rzeczy. I myślę, że od początku przyszłego miesiąca, styczeń, to marzec, od kwietnia, tak? Dobrze mówię? Od kwietnia zacznę tutaj działać z tym wszystkim. No będzie też materiałów, bo przy przerobieniu tych baterii na 48V to też chcę zrobić test ile jest energii, tak jak jest spięte wszystko razem, czyli rozepnę baterię, rozładuję do spodu, nie ładuję zupełnie, tylko z tej energii, która w nich jest i zobaczymy, jak to się wszystko w nie układa, bo niektóre baterie to już no mniej więcej coś chyba pół roku mają, także no będzie ciekawy test już wydajności, co się to zmieniło, czy się coś nie zmieniło, a zobaczymy po całości do nowej, bo to jedna jest najnowsza z tego wszystkiego. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, także przy modernizacji dużo testów będę chciał zrobić też jakoś to, no nie wiem, tutaj na razie tutaj najpierw zacznę rozbierać, a później zacznę to wszystko układać na ścianie z powrotem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie dalej będzie nawalony tych kabli tam i z powrotem, no ale życie, nie wiadomo co za rok przyjdzie, za miesiąc, co przyjdzie, czy się znowu coś nie zmieni, zobaczymy. Także ja Was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i do następnego.